Pamiętam, że gdy obejrzałem pierwszy sezon tego tworu, to uznałem, że to jedno z najbardziej memicznych anime, jakie kiedykolwiek oglądałem. Niezwykle byłem podekscytowany na wieść, że fabuła będzie kontynuowana i nie dość, że z zachwytem rozpocząłem drugi sezon, to widziałem wiadomość, że pracują już nad trzecim. Jednakże czy drugi sezon podobał mi się tak bardzo jak pierwszy? Pora więc, bym opowiedział wam o Grand Blue sezon drugi. A zatem witajcie we wrażeniach z... Na szybko przypomnijmy sobie, że sezon pierwszy skupiał się na tym, że główny bohater Kitahara Iori przyjechał do swojego wujka, by móc zacząć w jego mieście studia. Jak się okazało, wuj ma swój własny klub nurków, gdzie jego dwie córki, a kuzynki Ioriego również są członkiniami. Gdy otworzył drzwi, to ujrzał grupę pijanych oraz nagich mężczyzn, którzy okazali się także członkami, tylko ich podejście do życia jest bardziej luźne. Zaczęły się zatem imprezy, spore ilości alkoholu, dziwne sytuacje i poznawanie nowych ludzi. Tak naprawdę motyw nurkowania to był bardziej dodatek niż pierwszy plan, choć też jest dość istotny dla historii. Co się działo natomiast w drugim sezonie? Drugi sezon w sumie wygląda podobnie, czyli picie alkoholu, imprezy, nurkowanie, poznawanie nowych ludzi, różne festiwale, dziwne sytuacje i tak dalej. Kwestia tego, że anime jest komedią i to niezwykle dobrą w mojej opinii, bo dawno nie uśmiałem się tak przy żadnym anime czy serialu. Jednakże tutaj zaczęły rozwijać się bardziej niektóre wątki i historie, przez co w odróżnieniu od pierwszego sezonu wydaje mi się, że jest tu więcej kwestii uczuć, bliskości czy relacji między naszymi bohaterami, a zwłaszcza między Iorim, jego kuzynką Chisą oraz ich wspólną znajomą Ainą. Mimo wszystko przyznaję, że na pierwszym miejscu ważny był dla mnie humor i komedia, bo tutaj to one grają pierwsze skrzypce, a tego tutaj nie brakuje. Iori ma swoją paczkę znajomych i to oni powodowali wiele zabawnych sytuacji, a zwłaszcza kiedy u jego boku był jego najlepszy przyjaciel, czyli Kouhei Imamura. W tym tworze najbardziej charakterystyczna jest mimika twarzy oraz kreska, która niezwykle mnie rozbawiała, bo wszelakiej maści komiczne wydarzenia, konflikty czy przedrzeźnianie kończyły się sceną z dziwnymi pozycjami, twarzami i czasem abstrakcyjną modulacją głosu. Tego typu rzeczy są tu na porządku dziennym. Chociażby będzie sytuacja, kiedy paczka głównego bohatera go obgaduje, a ten jest przebrany za kobietę i to w stroju pokojówki, a te głąby go nie poznały. Ten postanowił z nich zakpić i tu jednego uderzył, na drugiego wylał wodę, a na trzeciego jeszcze co innego, a ci mu wybaczali, bo jest kobietą i jest chętna. Są tu też kwestie z kuzynką, czyli z Chisą, która nie toleruje i nie lubi zachowań Ioriego za jego zboczone, pijackie i głupie akcje, które kończyły się czasem jej upokorzeniem. Nie robił tego umyślnie, ale raz przez swoją nieuwagę zobaczył piersi naszej bohaterki. Ta była na tyle, delikatnie mówiąc, niezadowolona, że była gotowa zamordować swojego kuzyna. Dodam jeszcze tylko na marginesie, że siostra Chisy, czyli Nanaka, ma fioła na punkcie swojej siostry. I nie chodzi o to, że chce ją chronić za wszelką cenę, ale chociażby ma jej zdjęcia rozwieszone po całym swoim pokoju, czy wącha jej rzeczy. Gdy Nanaka raz znalazła naszą dwójkę bohaterów w dziwnej pozycji, również była bliska morderstwa na naszym Iorim. Także w tym tworze absurd goni absurd, a wiele osób również goni Ioriego, bo chce go za coś zabić. Ale żeby nie było, że jest tu tylko komedia, bo historia też się tu rozwija i mi się to podobało. Mimo wszystko lubię też kwestie romantyczne czy związane z relacjami, a tutaj się one przewijają i rozwijają. Jak wiadomo z pierwszego sezonu, znajoma Ioriego, czyli Aina, bardzo go lubi i chciałaby się z nim umówić, czy nawet finalnie być z nim w związku. I w tym sezonie miała na tyle odwagi, by go zaprosić. Nie będę wam tu dokładnie opisywał, co się działo podczas ich spotkania, ale coś tam się dzieje, chociaż nie wiem, czy po myśli naszej bohaterki, bo na końcu i tak wylądowali wśród tej pijackiej ekipy. No i chociażby dowiadujemy się, że powoli kończy się okres nauki dla Tokity oraz Kotobukiego, czyli dwóch nurków z klubu oraz ich bliskich przyjaciół. Myślę, że trzeci sezon będzie się na tym mocno skupiał, bo nasi bohaterowie rozmyślają, jak ich godnie pożegnać i podziękować za spędzony czas
naukę i ciepło, jakie od nich otrzymali. Całe anime to naprawdę ciekawa i przede wszystkim zabawna produkcja, która dała mi niezwykle dużą dawkę śmiechu, humoru, zabawy, ale i bardzo sympatycznych bohaterów, którzy mimo kłótni czy dziwnych sytuacji starają się być blisko, by się wspierać, pomagać sobie i spędzać miło czas. Ich historia oraz fabuła jakoś tam się rozwija i toczy, ale jest to dla mnie odpowiednie tempo, bo w końcu, jak powiedziałem, ja tu jestem głównie dla humoru. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła jest dla mnie zarazem czymś, co jest drugorzędne, ale z drugiej strony czymś, czego rozwoju wyczekuję. I nie chodzi tu o pościgi czy wybuchy, a bardziej o rozwój relacji i tego, w jaką stronę to pójdzie, więc ogólnie mnie interesuje, ale przede wszystkim chodzi mi o humor. Jeśli chodzi o muzykę, to przyznam, że nie pominąłem intro ani razu. Z jednej strony jest dla mnie dość proste, a z drugiej wpada jakoś w ucho. Jeśli chodzi o muzykę w samym anime podczas różnych scen, to nie wpadła mi ona jakoś szczególnie w ucho. Kreska cholernie mi się podoba, bo są momenty, w których postacie bywały bardziej podkreślone lub chwile, gdzie mają bardziej komiczne czy abstrakcyjne mimiki twarzy, więc graficznie bardzo mi to odpowiada. Grand Blue uważam za jedno z bardziej memicznych anime, w których prócz humoru, alkoholu i imprez doświadczymy fabuły, gdzie dzieje się dużo w kwestii relacji. Sezon pierwszy oglądałem jakieś 3 lub 4 razy i drugi sezon coś czuję, że też obejrzę znowu i znowu, bo to naprawdę złoto, jeśli chodzi o komedię. Dlatego serdecznie wam je polecam, a ja sam muszę cierpliwie czekać na sezon trzeci. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania.